Cześć wszystkim! Bardzo lubicie, kiedy biorę jakąś znaną rzecz i na rysunku przedstawiam ją w innej postaci. I tutaj jest najważniejsze, żeby nie podążać za takim swoim pierwszym skojarzeniem, tylko żeby poszukać trochę więcej informacji na ten temat i tak zastanowić się mocniej. Więc narysuję dzisiaj kwiaty jako ludzi i ponieważ dowiedziałam się kilka naprawdę fajnych ciekawostek na temat tych kwiatów, to połączymy to z rysawostkami. Zacznijmy od najsłynniejszego kwiatu, czyli róży. Czerwona róża jest symbolem piękna i erotyki, ale także małżeństwa i miłości. Więc pomyślałam sobie, że można by ją narysować jako taką piękną, seksowną kobietę. To alarm przeciwbanałowy! Zrzućmy więc na czerwoną różę, bo przecież są jeszcze żółte, białe, różowe. I tak może zajmijmy się tą różową dzisiaj. Róża w takim kolorze jest symbolem wdzięczności i podziwu, a także zachwytu nad rozkwitającą urodą. No tak, symbolika jest spoko, ale róża to jest coś więcej niż tylko taki kwiatek na prezent, który ma coś tam oznaczać. Ona ma też zastosowanie kulinarne i jeżeli nie jest priskana, to jak najbardziej można ją po prostu zjeść. Można z niej zrobić herbatę, lody, marmoladę, masło, nawet zupę. Ale to jeszcze nie koniec. Róże mają też swoje zastosowanie w kosmetyce i właśnie taką różę kobietę narysuję. Jest to pani kosmetolog, która uwielbia perfumy różane i kolor różowy. Jest to kobieta spokojna i łagodna i można nawet powiedzieć, że przebywanie w jej towarzystwie koi nerwy. I właśnie takie działanie ma róża. Ma dobroczynny wpływ na ciało, twarz i paznokcie. No bo koi i nawilża, a różany aromat jest naprawdę bardzo, bardzo relaksujący. Różany olejek jest bardzo często stosowany przy masażu, ale czego ja wcześniej nie wiedziałam, taki olejek też łagodzi bóle menstruacyjne. Parę kropel wystarczy wmasować w podbrzusze i podobno to działa cuda, więc muszę to wypróbować. Oj, olejek różany podobno zmniejszał puchliznę pod oczami i usuwa objawy zmęczenia. Żegnajcie wory pod oczami. Chociaż ja wolę mówić, że to nie są objawy zmęczenia, tylko worki z zapasową energią. No dobra, tak więc pani róża. Piękna, kojąca, wyrozumiała, wspaniała, taka ciepła kobieta. Pani kosmetolog. Oto ona. No dobrze, drugim kwiatem niech będzie tulipan. Tulipan, czyli pan tulący panie. Kojarzy mi się to z takim flirtującym gościem, który co chwilę daje kwiatek innej dziewczynie i liczy na coś w zamian. Bo tulipany są bardzo często wręczane kobietom jako prezent. Ale niech alarm banałowy się nie włącza, bo za tulipanami kryje się naprawdę ciekawa historia. Czy znacie takie pojęcie jak bańka spekulacyjna? Przykładem takiej bańki jest tulipanowa gorączka, tudzież tulipomania, w Holandii w XVII wieku. Tulipany stały się wtedy niezwykle modne, ponieważ wcześniej można je było hodować jedynie w Turcji, natomiast wynaleziono taką odmianę, która mogła też sobie kwitnąć i żyć w innych rejonach, a na dodatek zaczęto też wynajdować takie odmiany, które były niezwykłe i nietypowe. Przez popularność tych kwiatów ceny zaczęły dramatycznie rosnąć. Wkrótce tulipany stały się symbolem luksusu i pozycji społecznej, a wszystko dlatego, że taka jedna cebulka potrafiła kosztować tyle, co 10-krotność rocznej pensji wykwalifikowanego pracownika. Mogłabym więc narysować tulipany jako damę z wyższych sfer w sukni, która ma kształt kielicha tulipana, ale jest jeszcze jedna rzecz. Doszło do tego, że tulipany zaczęto traktować jako walutę. Wymieniano je na bydło, na ziemię, nawet na nieruchomości. Dlatego uznałam, że tulipanem będzie młody bankier, który umie wykorzystać swoje cechy do tego, aby pomnażać majątek i pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy. Ponieważ ta interpretacja tak bardzo daleko odbiega od takich standardowych skojarzeń na temat tulipanów, to postanowiłam, że chociaż zostanę przy kolorze żółtym, który jest właśnie bardzo charakterystyczny dla tych kwiatów. Wracając do bańki spekulacyjnej, to jest zjawisko, które ma charakter przejściowy. Przez pewien czas rośnie cena pewnych dóbr, ludzie zauważają to i kupują tych dóbr jak najwięcej, żeby potem odsprzedać je z zyskiem, co jeszcze bardziej podbija ceny. Tak było z tulipanami i tak samo było z nieruchomościami w 2007 roku w USA. W pewnym momencie cena dobra spekulacyjnego staje się tak absurdalnie wysoka, że wszyscy chcą wyjść z inwestycji i odsprzedać to z zyskiem. Ale problem jest w tym,
że każdy chce sprzedać, ale już nie każdy chce kupić za tę cenę. Wtedy następuje krach, ceny spadają i ludzie są stratni. Stąd nazwa bańka spekulacyjna. Bańka, ponieważ w mgnieniu oka ta bańka pęka. W Holandii takie załamanie rynku nastąpiło w 1637, ale do dzisiaj ten kraj słynie ze swoich pięknych tulipanów. Trzeci kwiat, o którym dzisiaj opowiem, to niezapominajka i chociaż te kwiaty nie mają żadnych innych zastosowań poza dekoracyjnymi, to za ich nazwą kryje się parę ciekawych historii. Według niemieckiej legendy, kiedy Bóg nadawał roślinom nazwy, małe niebieskie kwiatki jęknęły: nie zapomnij o mnie! I Bóg odpowiedział: A więc takie będzie imię twoje. w średniowieczu kobiety nosiły niezapominajki jako symbol wierności i cierpliwej miłości, czyli wtedy, kiedy czekały na powrót swojego ukochanego. Niezapominajka jest też kwiatem stanowym Alaski, który był jedną z inspiracji do stworzenia flagi Alaski. A więc skoro jest to symbol tęsknoty, to faktycznie pasuje do Alaski, ponieważ mają oni tam niesamowicie długą zimę, wobec czego mieszkańcy faktycznie mogą zatęsknić za dłuższym dniem albo za smakiem owoców, świeżych owoców. I jest też grecka legenda, że gdy stwórca już kończył kolorować kwiaty, to usłyszał taki cichy szept: nie zapomnij o mnie! I wtedy zobaczył, że zostały jeszcze takie małe kwiatuszki, a farby jedynie zostało mu odrobinkę niebieskiej, wobec czego te kwiaty są teraz blado-niebieskie. Ta legenda jest dla mnie trochę naciągana i już wolę tą niemiecką, tym bardziej, że niezapominajki nie są blado-niebieskie, tylko błękitne, takie mocno błękitne. Tak przynajmniej ja widzę ten kolor i taką kredkę wybrałam. Swoją drogą, do pokolorowania tych wszystkich dzisiejszych rysunków użyłam kredek Kohinoora z limitowanej edycji z mojego sklepu olsikoła.pl. Jak wiecie, oprócz pudełka ze mną, w środku jest jeszcze nietypowy zestaw kolorów, który wybrałam ja sama. Jest tutaj na przykład mój ukochany szary w odcieniu niebieskim. Tak w ogóle to zostało już niewiele tych kredek i jak się skończą, to nie będą już produkowane, więc jeżeli chcecie je mieć, to radzę Wam nie zwlekać. No dobra, ale jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, to dodam, że od teraz do każdego pudełka kredek dodajemy workoplecak gratis. Zauważcie, że workoplecaki zostały wycofane ze sprzedaży internetowej i można je teraz pozyskać jedynie jako gratis do kredek. A wracając do rysunku, narysowałam starszą panią, która trochę tęskni za starymi czasami i która ma naprawdę zadziwiająco dobrą pamięć. Opowiada wszystkim swoje wspomnienia z niezwykłą szczegółowością do takiego stopnia, że wszyscy się dziwią i nazywają ją niezapominajką. Tym bardziej, że ta kobieta kocha kolor niebieski. No i co, nieźle pasuje, nie? No to Wy też nie zapomnijcie o promce na kredki. Słuchajcie, nawet jeżeli nie rysujecie, to warto jest zacząć od dobrych kredek, żeby się nie zniechęcić. No i mogą Wam się przydać na plastyce w szkole. W zeszłym tygodniu prosiłam Was o plastelinowe prace i naprawdę uwielbiam to, że podejmujecie się tych moich wyzwań i cieszę się, dostaję tych prac naprawdę bardzo dużo, więc nie wszystkie są w stanie zmieścić się w odcinku, ale staram się być sprawiedliwa i w miarę możliwości je losować. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali kwiat jako ludź. Kwiaty jako ludzie. Rysunki te wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa! Dawaj mi te kwiatki, moja miła. Dla wszystkich tych, którzy widzieli te kwiatki przez cały odcinek, albo chociaż zauważyli je wcześniej niż teraz, wpiszcie w komentarzu kwiatowy obserwator, żebym wiedziała, że Wy widzieliście.
że właściwie wypaczaliście.